Partnerem odcinka jest firma Citrix, dostawca rozwiązań wspierających środowisko pracy użytkownika i pracę zdalną oraz nowoczesnych rozwiązań z obszaru sieci oraz bezpieczeństwa aplikacji. Z jednej strony wydaje się, że tak naprawdę nic nie robi niczego, czego nie dawało się zrobić do tej pory, tak? Bo przecież dało się przygotować konfigurację, dało się wgrać, dało się połączyć z chmurą, to wszystko dało się zrobić. Natomiast z jakiegoś powodu to często się nie udawało. A do tego można dołożyć takie rzeczy techniczne, których nie dawało się zrobić wcześniej faktycznie, jak chociażby duplikacja pakietu, tak? Że jeden pakiet wysyłamy 2 ścieżkami. No to w sieciach komputerowych to zawsze było takie trochę tabu. No nie można wysłać 2 kopii pakietu, nie? Bo przecież to nie będzie działać. Mamy takich referencyjnych klientów, akurat nie w Polsce, którzy chociażby używają tego rozwiązania na statkach, które gdzieś tam pływają przy brzegu, tak? I jest kilka modemów podłączonych do różnych operatorów. No i SD-WAN cały czas korzysta z tych, które w danym momencie, w danym kawałku linii brzegowej działają najlepiej. Cześć, ja nazywam się Marcel Guzenda i jestem konsultantem IT i witam Cię na moim kanale, na którym rozmawiamy o różnych technologiach ze świata IT oraz aspektach biznesowych, jakie im towarzyszą. Przypominam o możliwości pobrania bezpłatnego dokumentu, z którego dowiesz się, jakie najważniejsze kwestie należy wziąć pod uwagę, wybierając rozwiązanie IT. Link znajdziesz w opisie pod materiałem. W dzisiejszym odcinku dowiesz się m.in. czym jest SD-WAN, jakie korzyści wynikają z wdrożenia tej technologii, czym są i jak działają load balancery, a także jak nowoczesne technologie wpływają na poprawę pracy w rozproszonym środowisku. O tych, jak i o innych ciekawych tematach z obszaru IT porozmawiam dziś z moim gościem, którym jest Jakub Leszewski z firmy Citrix. Cześć Kuba, bardzo miło mi Cię gościć na moim kanale. Cześć, witam. Proszę Cię, przedstaw się, powiedz kilka słów o sobie, o swojej karierze oraz o tym, jak znalazłeś się w firmie Citrix. Witam wszystkich słuchaczy i widzów. Ja nazywam się Jakub Leszewski, jestem inżynierem wsparcia sprzedaży rozwiązań sieciowych w firmie Citrix. Kilka słów o karierze, to jakby trudne pytanie, nie? Bo to już parę lat minęło i trzeba to jakoś skrócić, żeby szybko to pokazać. Myślę, że taka dosyć typowa kariera, tak? No gdzieś tam na studiach zacząłem pracę w branży sieci komputerowych tak naprawdę. W jakiejś tam małej firmce, taką, którą się dało jeszcze pogodzić ze studiami. Potem pracowałem wiele lat w dużej firmie polskiej na różnych stanowiskach, bo i jako administrator Windowsów, i jako specjalista od bezpieczeństwa informacji. Potem trafiłem tam do takiego zespołu, który się zajmował data center i uczestniczyłem jakby w całej ewolucji tego data center, w centralizacji systemów, potem w przeprowadzkach tego data center i zajmowałem się tam głównie siecią komputerową. Między innymi, właściwie całą siecią data centerową, począwszy od przełączników, przez routery, przez firewall, przez load balancery też. I to jakby na koniec sprowadziło mnie między innymi tutaj, tak? Do tego na pewno jeszcze wrócimy. Po paru latach pracy w tej dużej firmie zrobiłem jakieś tam pierwsze certyfikaty branżowe i trafiłem do integratora. To jak pamiętasz, bo może gdzieś tam się żeśmy minęli w tych czasach, spotykaliśmy się na różnych spotkaniach. Pracowałem tam parę lat, robiłem różne projekty w obszarze głównie data centrowym i sieciowym, chociaż nie tylko. Tam też się sporo zajmowałem load balancerami, bo jak pojawił się ten temat, no jako że miałem już doświadczenia z poprzedniej pracy, no to ten load balancer jakby tak naturalnie trafił do mnie i projekty u klientów robiłem właśnie w obszarze load balancingu, bezpieczeństwa aplikacji webowych i wszystkich tych obszarów, w których load balancer się stosuje. No i potem pojawiła się właśnie taka oferta pracy w Citrixie, firmie, o której dużo słyszałem, bo to bardzo znana marka, jakby to też pewnie jeszcze o tym chwilę później opowiemy. Jasne. Wiedziałem, że miałem ten produkt, który Citrix wtedy oferował, jeśli chodzi o balancer, to był też zawsze taki produkt, którego ja nigdy nie widziałem na oczy, faktycznie do tamtej pory. Natomiast zawsze się gdzieś tam przewijał jako taki jakby produkt z tej najwyższej półki, tak, na najbardziej rozwiniętych możliwościach, zawsze bardzo dobrze oceniany. Udało mi się przejść rekrutację, te spotkania wyglądały całkiem fajnie, jakoś tak, żeśmy złapali taki kontakt z osobami, z którymi miałem okazję rozmawiać. Padła taka propozycja, że może w takim razie chcesz być twarzą tutaj Citrixa, jeśli chodzi o rozwiązania sieciowe w Polsce. Stwierdziłem, czemu nie, to jak nie teraz, to kiedy? No i tak tutaj trafiłem 2 lata temu jako inżynier wsparcia sprzedaży. Jasne.
wspomniałeś o load balancerach, na pewno jeszcze o nich porozmawiamy, ale właśnie powiedz z tego zakresu sieciowego, za co dzisiaj szczególnie jesteś odpowiedzialny. Jeśli chodzi o produkty, no to w zasadzie za całe portfolio produktów sieciowych Citrix-a. Czyli tutaj mamy tak naprawdę takie dwa podstawowe obszary. Jeden to jest load balancer. No, load balancer to jest taki bardzo wąski temat, bo load balancer to w tej chwili robi dużo więcej rzeczy. Myślę, że za chwilę jeszcze o tym opowiemy. A drugi obszar to jest SD-WAN, tak? Bo Citrix też w tym obszarze dosyć mocno w ten obszar inwestujemy, rozwijamy ten produkt. Mamy tutaj też trochę historię związaną jakby z poprzednimi produktami i to są jakby takie dwa obszary, czyli SD-WAN i Application Delivery tak naprawdę. I Application Delivery and Security, czyli tak teraz nazywa pełnym zwrotem. No ale z tym jest też związane trochę innych produktów, wszystkie systemy zarządzania, które tutaj też dostarczamy do tego, pozwalające na taką na objęcie tych systemów, tych produktów konkretnych takim jednym elementem zarządzającym, kontrolnym. Mamy też pewne rozwiązania chmurowe związane z tym obszarem sieciowym, tak, i taki produkt się nazywa Citrix Web and API Protection. To jest taka chmurowa usługa, taki WAF chmurowy i ochrona przed atakami DDoS. Taką usługę też Citrix posiada. No i teraz nowe rzeczy, które się pojawiają, to takie rozwinięcie tej koncepcji SD-WAN. Tak, w SD-WANie się teraz mówi o takim trendzie, który się nazywa SASE, czyli Secure Access and Services Edge. I tutaj też pojawiają się pewne produkty sieciowe. Tak? Chodzi o to, że pewne produkty sieciowe uruchamiane w chmurze. Tak? Tutaj też takie rzeczy, to taki chmurowy punkt dostępowy do aplikacji też Citrix w tej chwili uruchamia i to jest kolejny produkt, którym będę się zajmował. Jasne, sporo tego. Do niektórych z tych obszarów, które wymieniłeś, wrócimy w późniejszej części naszej rozmowy. Natomiast jeszcze tak na rozruch, powiedz mi i naszym widzom przede wszystkim o jakimś ciekawym projekcie, może w którym uczestniczyłeś ty w ostatnim czasie, albo twój zespół, a może wspieraliście jednego z partnerów. Tak, oczywiście takim projekcie, o którym powiedzieć możesz. Tak, bo to jest słuszne pytanie, bo jakby te projekty, o których mógłbym mówić tak, wymieniając klienta z nazwy, no to są te, w których klient się zgodził na bycie taką referencją. I takich projektów też mamy w Polsce z tego roku kilka. Jeden to jest z obszaru sieciowego, gdzie klient uruchomił nasz load balancer, to taka duża e-commerce'owa instalacja. Natomiast ja może o innych rzeczach powiem trochę tutaj, takich może bez wymieniania klientów z nazwy, ale... Jasne. To bardziej pytam o technologię i właśnie o to, co szczególnie w tym ostatnim takim dosyć nieco innym okresie niż standardowy właśnie wdrażaliście, przy czym pracowaliście. Tak, no na pewno tutaj, bo Citrix myślę, że większości widzów się kojarzy raczej z technologiami związanymi ze zdalnym dostępem, z zdalnym pulpitem, z tak zwanym VDI-em. I faktycznie tych klientów w Polsce trochę jest, którzy tych naszych technologii wirtualizacji desktopu używają. No i teraz w tym roku, no to wiadomo, że rok był bardzo specyficzny. Ta praca zdalna jakby pojawiła się w zasadzie masowo i tutaj na pewno mieliśmy trochę pracy z tego typu projektami, gdzie okazało się, że gdzie ci klienci, którzy korzystali z tych technologii naszych wirtualizacji desktopów raczej w środowisku takim zamkniętym, czyli pracowali po prostu w biurach i tam się łączyli do tych swoich wirtualnych desktopów czy do wirtualnych aplikacji, nagle musieli jechać do domu i robić to samo z domu. I trzeba było ich doposażyć o ten element zdalnego dostępu, czyli ten nasz gateway dostępowy i ten gateway przygotować do tego, żeby on był w stanie obsłużyć ten ruch, żeby odpowiedni poziom bezpieczeństwa zapewnić. Tutaj akurat możliwości tych urządzeń są spore, jeśli chodzi chociażby o mechanizm uwierzytelniania, integracji z różnymi systemami uwierzytelniania, integracji z systemami haseł jednorazowych i tym podobne rzeczy. Tak? To są takie rzeczy, które są teraz właściwie standardem. Ten multi-factor authentication musi się pojawić i tutaj klienci mieli różne rozbudowane dosyć wymagania i trzeba było ten nasz gateway odpowiednio do tego przygotować. Było parę takich ciekawych, ambitnych, tak z technicznego punktu widzenia ambitnych zadań, gdzie trzeba było takie mniej standardowe integrację przeprowadzić i tutaj faktycznie byłem w to trochę angażowany, no bo ja normalnie jako inżynier wsparcia sprzedaży w zasadzie w tym etapie posprzedażowym już mniej uczestniczę, natomiast jakby w pewnym sensie oczywiście też to wspieram, no bo na koniec ważne jest, żeby
ten klient, który tutaj zdecydował się na nasze rozwiązanie, był zadowolony i ten element posprzedażowy też jest tutaj ważny. W każdym razie, także tutaj była taka moja rola, żeby troszkę wspomóc klienta, podsyłując różne informacje i dowiadując się pewnych rzeczy też od naszych inżynierów rozwijających te produkty, jak te integracje przeprowadzić z takimi właśnie mniej typowymi produktami do chociażby multi-factor authentication. Czyli jak zbudować te takie wieloskładnikowe, kontekstowe polityki uwierzytelniania zgodne z tym, czego klient oczekuje, tak żeby jakby miał pewność tego, że ten zdalny dostęp odbywa się w sposób bezpieczny. Także tutaj na pewno sporo tego typu. Powiedz mi, Kuba, to miało też związek właśnie z obecną sytuacją covidową, z pandemią i wzrostem zapotrzebowania na to? Właśnie czy też zauważyliście wzrost jakby potrzeb klientów na jakiś szczególny typ waszych rozwiązań? Czy to jakoś wzrosło lawinowo, czy jednak klienci byli już przygotowani na to i to była kwestia po prostu wyskalowania już tego, co mieli? Jak to wyglądało? Z waszego punktu oczywiście widzenia. Tak jak powiedziałem w poprzednim pytaniu, wielu naszych klientów, jeśli chodzi o te rozwiązania wirtualizacji desktopów, używa tych rozwiązań raczej w środowisku tym lanowo-wanowym, tak? Czyli w ramach, przychodzą do biura i tam pracują, tyle że nie mają tego wszystkiego lokalnie na komputerze, tylko mają dostęp zdalny. Więc z jednej strony nie byli przygotowani na pracę zdalną, w sensie, bo nie mieli tego zdalnego dostępu. Natomiast to, co jest w pewnym sensie zaletą tego rozwiązania, jest to, że w przypadku pracy zdalnej tak naprawdę nic się nie zmienia. Z punktu widzenia użytkownika on ma dokładnie ten samo doświadczenie, jeśli chodzi o pracę z naszymi rozwiązaniami wirtualizacji desktopów aplikacji. Nieważne, czy jest w biurze, czy jest u siebie na własnym komputerze, czy na komputerze służbowym, który zabrał do biura, po prostu ma ten sam ekran dostępowy, w ten sam sposób dostaje się do aplikacji, tak samo wygląda proces uwierzytelniania. Jakby tutaj można powiedzieć, że pracownicy byli gotowi na pracę zdalną. Kwestia było zapewnienie tego zdalnego kanału, czyli uruchomienia tego gatewaya, który wpuści ich w sposób bezpieczny, potwierdzi ich tożsamość i udostarczy im to ich środowisko pracy również do komputera, który się znajduje w domu. Także była kwestia bardziej właśnie tego urządzenia dostępowego, odpowiednio wyskalowanego, tak żeby wszyscy pracownicy, którzy mają się dostawać zdalnie, byli w stanie to robić. Dlaczego pytam? Bo wraz z wzrostem zapotrzebowania właśnie, wraz z tym, jak wszyscy zaczęli pracować zdalnie, wielu producentów, nie chcę powiedzieć, że na szybko, ale zaczęło przygotowywać pewne produkty, dostosowywać je do tego, a mam wrażenie, że wy, jako Citrix, tak wiele lat właśnie w tym obszarze pracujecie, tej pracy współdzielonej, tej pracy zdalnej, tych środowisk współdzielonych dla pracowników, że niejako to było, ten okres teraz to jest taki trochę też waszą normalnością, można powiedzieć, tak w cudzysłowie oczywiście, tak? No tak, znaczy to jest taki fundament tak naprawdę Citrixa, ta praca zdalna i ten dostęp zdalny, to właśnie od tego firma się wywodzi, wokół tego się tak naprawdę cały czas to wszystko kręci, tego, żeby to środowisko pracy użytkownika było mu dostarczone, żeby on miał jak najwygodniej, jak najefektywniej mógł pracować. Także tak, tutaj masz na pewno rację i tutaj, tak jak mówiłem, z punktu widzenia użytkownika, ci klienci nasi, którzy używają rozwiązań wirtualnych, desktopów, wirtualnych aplikacji, to z punktu widzenia użytkownika, czyli pracownika w tych firmach, w tych organizacjach, to się w zasadzie nic nie zmieniło. Tak? Oni uruchamiają tą samą aplikację, którą my dostarczamy, która im wyświetla te ich pulpity, czy ich aplikacje wirtualne i nie ma żadnego znaczenia praktycznie, czy robią to będąc w biurze, czy robią to będąc poza biurem, w domu, na własnym komputerze, czy ewentualnie na komputerze służbowym. Tak? Jasne. I faktycznie tutaj jest pewna przewaga, jak się to porówna do modelu, w którym trzeba było wysłać pracowników do domu, gdzie jedynym kanałem dostępu do aplikacji firmowych jest VPN, który do tej pory zazwyczaj był używany jednak jako takie rozwiązanie, jako takie narzędzie techniczne, tak, dla administratorów, dla tych bardziej zaawansowanych użytkowników, jak i taki dostęp sieciowy, bo VPN w dużej skali nie jest rozwiązaniem, które łatwo jest utrzymać, jest to dosyć kłopotliwe z punktu widzenia tej końcówki, też pewnych ryzyk związanych z tego typu wdrożeniami. Ten model VPN-owy faktycznie też widzieliśmy u klientów, którzy narzekali, że ten model dostępem zdalnym przez VPN nie do końca się skaluje, zwłaszcza dla tych mniej zaawansowanych użytkowników. I tutaj też może w Polsce mniej tego typu wdrożeń było, natomiast na świecie, jeśli chodzi o firmę Citrix, to faktycznie żeśmy się bardzo mocno gdzieś tam na początku roku przystawili na wsparcie klientów właśnie w tym, żeby oni jednak zobaczyli te nasze podejście do zdalnej pracy i żeby mieli szansę z tego skorzystać, zobaczyć, jak to się
porównuje chociażby do takiego zdalnego dostępu technicznego realizowanego przez kanały VPN-owe. Właśnie wspomniałeś o Stanach Zjednoczonych, no bo Citrix jest marką globalną, jest producentem globalnym, właśnie w Stanach znanym najbardziej, ale na rynku polskim no, jesteście obecni od jakiegoś czasu. Powiedz mi, jak wyglądają struktury, jeżeli chodzi o Polskę. Tutaj macie swoje biuro, macie swoją jakąś taką na Polskę centralę. Jak to wygląda? Tak, no Citrix faktycznie jest firmą amerykańską, stamtąd się wywodzi. Natomiast nie powiedziałbym, że tylko w Stanach jest znany, bo jest w wielu krajach ta praca zdalna w oparciu o rozwiązania Citrixowe jest bardzo popularna i w Europie, i w Azji. Tak. No jest to globalna firma. Różnie to się faktycznie rozkłada, jeśli chodzi o regiony. To wynika pewnie z jakichś tam historycznych aspektów. Jeśli chodzi o tą naszą obecność w Polsce, to faktycznie jest, jakby właściwie od wielu, wielu lat jest przedstawicielstwo handlowe, tak to nazwijmy, czyli takie biuro sprzedaży, gdzie ja między innymi pracuję jako wsparcie sprzedaży techniczne. I tutaj w tym biurze handlowym w Warszawie mamy kilka osób, powiedzmy, tak, bo jest osoba odpowiedzialna za mniejszych klientów, jest osoba odpowiedzialna za klientów tych kluczowych, większych, tak zwanych nazwanych klientów. Jest country manager, który nas tutaj wszystkich koordynuje, osoba odpowiedzialna za marketing, za współpracę z kanałem partnerskim i są też inżynierowie, ja i jeszcze jedna osoba, która się zajmuje właśnie tą częścią wirtualizacyjną, bo ja, jak mówiłem, zajmuję się częścią produktów sieciowych. Natomiast to nie są wszyscy, jeśli chodzi o Citrixa w Polsce, bo jest też parę osób, które gdzieś funkcjonują w zespołach takich bardziej regionalnych czy globalnych. Tak? Są osoby związane z marketingiem, na przykład na cały obszar Europy jest osoba związana z kanałem partnerskim, która też odpowiada za cały obszar Europy, czy tam ten cały tak zwany EMEA, tak, czyli Europa, Bliski Wschód, Afryka. Są też konsultanci, bo Citrix ma też taką działkę tak zwany consulting services i to zarówno jeśli chodzi o wirtualizację, jak i o networking, czyli są osoby, które są po prostu w tych strukturach konsultingowych zatrudnione, są architektami lub wdrożeniowcami, czy projektują rozwiązania dla naszych klientów, potem je wdrażają. I jeszcze jest kilka osób związanych chociażby z supportem, tak? Bo jakby support jest globalny, jakby te główne takie huby supportowe są poza Polską, akurat tutaj w Polsce nie mamy. Natomiast mamy paru takich zaawansowanych inżynierów, którzy są takimi dedykowanymi inżynierami supportu przypisanymi do tych kluczowych klientów, tak zwany technical account manager. To takie osoby też tutaj w Polsce mamy, które obsługują klientów zarówno polskich, jak i tych tutaj z naszego regionu, z naszej strefy czasowej, tak naprawdę. Jasne, ale też zakładam, że tak jak inni duzi producenci pracujecie w modelu partnerskim, tak? Współpracujecie macie partnerów w Polsce lokalnych. Ja sam kilku znam i wiem, że oni są od wielu lat obecni na rynku z produktami Citrixa i rozumiem, że tam też, że tak powiem, są mocne zasoby techniczne i sprzedażowe właśnie w zakresie waszych produktów, tak? Tak. Citrix, tak jak większość chyba tych jakby dużych producentów, jeśli chodzi o branżę IT, sprzedaje przez kanał partnerski w zasadzie tylko i wyłącznie. W Polsce to jest tylko i wyłącznie, tutaj w ogóle Citrix nie prowadzi sprzedaży bezpośredniej. I oczywiście mamy kanał partnerski w Polsce, istniejący też od wielu, wielu lat, jakby te firmy, które ta historia już, Citrix jest firmą, która ma 30 lat, czy 25 lat historii chyba, także to oczywiście z czasem narosło. I oczywiście są firmy, gdzie są bardzo dobre, bardzo wysokie kompetencje, jeśli chodzi o wdrażanie naszych produktów, tych związanych zarówno z wirtualizacją, jak i z networkingiem. Ci nasi partnerzy, tak, cały czas jakby są z nami, cały czas się rozwijają, uczą się nowych technologii, ale też Citrix w Polsce, też jak najbardziej jest otwarty na nowych partnerów, nowe firmy, które chciałyby z nami współpracować. Też się to portfolio trochę zmienia i też jakby szukamy trochę firm, integratorów, partnerów, którzy chcieliby poznać te nowe technologie. Być może mają troszkę inne kompetencje niż ci nasi stali typowi partnerzy. I na koniec, żeby to wszystko jakby się rozwijało, żeby te nasze nowe rozwiązania też tutaj były aktywnie wdrażane, żeby były zasoby u naszych partnerów, osób, które są w stanie te nowe rozwiązania też promować, pokazywać, wdrażać i przede wszystkim utrzymywać, tak? Bo tutaj utrzymanie jest bardzo często przede wszystkim po stronie klienta i też oczywiście naszego supportu, ale
Tutaj, jak wiesz, partnerzy, integratorzy też często mają umowy utrzymaniowe i też aktywnie uczestniczą w utrzymaniu systemów u klientów, czy w jakimś takim bieżącym rozwoju tych systemów dla klientów. Jasne. Ja wiem, że najchętniej przeszedłbyś już do swojej działki, a więc do produktów sieciowych, ale wspomniałeś o historii, wspomniałeś o portfolio. Mi osobiście, pewnie również naszym widzom, ogólnie osobom związanym z branżą IT, Citrix bardzo mocno kojarzy się również z wirtualizacją, a więc z rozwiązaniem takim jak Xen Server, właśnie z wspomnianymi przez Ciebie wcześniej VDI-ami, a więc tutaj Xen Desktop czy Zen Mobile. Powiedz mi, które z tych takich właśnie legendarnych produktów one już są tylko legendą, a które jeszcze są cały czas ważne dla Citrixa, są cały czas rozwijane. Wiem, że są nowe produkty, do nich zaraz, ale z tych takich, wiesz, tych takich już wygrzanych na rynku, które są od X lat, które jeszcze są cały czas właśnie z punktu widzenia Citrixa rozwijane. Tak. Ja pewnie łatwiej by mi było mówić o rozwiązaniach sieciowych, no bo to jest jakby ta moja działka, ale spróbuję też trochę odpowiedzieć na to pytanie, bo oczywiście też tutaj, będąc w Citrixie, no jednak siłą rzeczy mam kontakt z tymi technologiami, o których wspominałeś. Te wszystkie nazwy, które wymieniłeś, czy to Zen Server, czy Zen Desktop, czy Zen Mobile, to są wszystko produkty, które naprawdę cały czas istnieją. Zmieniły się nazwy wprawdzie, nie ma już Zen Server, jest Citrix Hypervisor teraz, nie ma Zen Desktopa, jest Citrix Virtual Apps and Desktops. Jakby chodzi o to, żeby ta nazwa Citrix była częścią tych produktów po to, żeby bardziej przemawiała, że to jest jakby jeden producent, jedna oferta i że to wszystko jest razem zintegrowane, tworzy taki spójny ekosystem. Ale jak najbardziej te wszystkie produkty istnieją, czyli zarówno Zen Server, czyli taka typowo serwerowa wirtualizacja, Citrix Hypervisor jest jak najbardziej używany. My go przede wszystkim używamy bardzo mocno, jeśli chodzi o nasze produkty, tak? Czyli jest on fundamentem, jeśli chodzi o wdrożenia tego naszego flagowego produktu, czyli wirtualnych desktopowych aplikacji. Tam, gdzie VDI jest oparte o maszyny wirtualne, tam bardzo często pod spodem te maszyny są uruchamiane właśnie na naszym hypervisorze, ale są też jak najbardziej klienci, którzy używają hypervisora Citrixowego tak po prostu, jako ich wybór, tak? Jako alternatywę dla hypervisorów innych dostawców, czy jakichś rozwiązań open source'owych. Ten sam hypervisor jest też używany w naszych load balancerach chociażby, tam gdzie mamy te większe urządzenia w wersji tak zwanej multi-tenant, takie, na których uruchamiamy wirtualne instancje jakby dedykowane dla jakichś konkretnych aplikacji czy konkretnych segmentów sieciowych, czyli wiele małych wirtualnych load balancerów uruchamiamy na dużej fizycznej platformie. Tam też jako hypervisor jest używany właśnie nasz dawny Zen Server, tak, czyli Citrix Hypervisor. O Zen Desktop już wspomniałem, jakby to cały czas zmieniła się nazwa, Citrix Virtual Apps and Desktop, czyli wirtualizacja desktopów i aplikacji. To jest cały czas jakby, można powiedzieć, flagowy produkt, chociaż też jakby rozwój firmy idzie teraz trochę szerzej, jakby to jest tylko jeden z kanałów dostępu do aplikacji, jeden ze sposobów uruchamiania aplikacji. Natomiast nie zamykamy się, to jakby to nie jest tylko to, bo często właśnie też słyszę tak, że Citrix, no to są VDI, wirtualne aplikacje, tego już nikt nie potrzebuje, bo przecież tak wszystko jest teraz przez przeglądarkę i właśnie po co tym. To jakby to nie do końca tak jest, bo te aplikacje Windowsowe jednak często, zwłaszcza w tych większych firmach, no są tak głęboko zakorzenione, że nie do końca daje się z nich wyjść. A dwa, że ten VDI, ten zdalny dostęp, czy to metoda zdalnej prezentacji tych aplikacji właśnie naszymi aplikacjami, Citrixowymi aplikacjami, Citrixowymi protokołami też się rozwinęła i też dzięki jakby rozwojowi całej technologii, chociażby sieciowej, czyli szerokości pasma, które jest dostępne, jakości tych łączy, które mamy, powoduje, że ta zdalna prezentacja aplikacji też działa teraz zdecydowanie lepiej niż działa kiedyś. I te problemy, które może znaliśmy kiedyś, że praca w VDI-u czy z wirtualną aplikacją była taka trudna, no bo to było opóźnienie, to nie do końca było takie naturalne i był jakiś opór przed korzystaniem z tego typu technologii, no teraz to wygląda zdecydowanie lepiej. Ja sam jakby też, no, będąc w Citrixie, my dosyć mocno używamy własnych technologii i ja na przykład mając, nie wiem, tutaj Maca, potrzebując coś narysować w Visio, uruchamiam to Visio w postaci zwirtualizowanej, tak, z desktopu, który jest tam w naszym data center uruchomiony i pracuję na tym Visio po prostu na Macu lokalnie i jest to naprawdę całkiem komfortowe. A w momencie, kiedy się muszę dostać mam też wirtualny desktop i też
w momencie, kiedy dzieci mi zajmą komputer, ponieważ muszą jakieś tam lekcje czy spotkanie odbyć akurat na moim komputerze, bo tutaj jest lepszy głos czy dźwięk, mogę się spokojnie przenieść na komputer domowy, na którym tą samą aplikacją dostępową, czyli naszym Workspace App, wcześniej to się nazywał Citrix Receiver, teraz się nazywa Workspace App. Przy pomocy tego Workspace App dostaje się do tego znanego pulpitu i mamy całe też swoje środowisko pracy. I to samo Visio, które przed chwilą tutaj na Macu rysowałem, mogę tam dokończyć i tam dalej nad tym pracować. Jasne, super, dzięki za wyjaśnienie. Nie będę już się tutaj nad tobą, że tak powiem, znęcał tymi rozwiązaniami spoza twojego obszaru, chociaż to tak jak wspomniałeś, no na pewno z nimi również musisz, na pewno o nie również klienci cię pytają, tak? Nie, no tak, oczywiście, jakby tutaj pracując w Citrixie, wiesz, ja też trochę odkryłem tak naprawdę ten świat, bo wcześniej nie miałem z tymi technologiami do czynienia i przyznam, że jest to całkiem interesujące. Jest sporo technologii tutaj pod spodem ciekawych, nawet tak z punktu widzenia inżyniera sieciowego, którym gdzieś tam zawsze byłem i pewnie w głębi dalej jestem. Samo kwestia tych protokołów, które są wykorzystywane, to jest to faktycznie kawałek fajnej technologii. I co jeszcze? Tak, no i to wszystko się układa w taki fajny, naprawdę spójny obrazek, zarówno te rozwiązania sieciowe, jak i te technologie właśnie związane z end-user computing tak zwany, czyli to, co widzi użytkownik. To wszystko tworzy taki spójny ekosystem. Do tego wszystkiego, bo te desktop aplikacje, o tym żeśmy trochę powiedzieli, wirtualne. Ty wymieniałeś też Zen Mobile, czyli zarządzanie urządzeniami mobilnymi. To ten produkt też jest cały czas rozwijany, czyli endpoint management nasz też jak najbardziej jest. To pozwala jeszcze bardziej stworzyć taką spójną infrastrukturę dla użytkowników. Są też inne produkty, które tutaj Citrix też posiada, rozwija. Coś takiego jak ShareFile, nie wiem, czy kojarzysz nazwę ShareFile, czy tak udostępnienie plików i danych. To się teraz nazywa Citrix Content Collaboration. To też jest bardzo rozbudowany produkt. W tej swojej działce udostępniania plików jest to też jeden z wiodących produktów na rynku i też bardzo mocno się integruje z całym ekosystemem Citrixowym. Mamy też jakieś takie bardziej niszowe produkty jak Podio, to jest taki do organizacji pracy, powiedzmy, rozwiązanie. Mamy do cyfrowych podpisów rozwiązanie, które też się integruje chociażby z ShareFile'em czy z tym Content Collaboration. Także jest tutaj bardzo dużo fajnych, powiązanych ze sobą technologii i jest co, tak z mojego punktu widzenia, było się czego uczyć tak naprawdę i było co odkrywać. Dobra, przejdźmy do części sieciowej, bo zapewne tutaj będziesz i chciał i mógł więcej nam opowiedzieć. Skupimy się na kilku takich chyba najbardziej wyrazistych teraz obszarach i też najczęściej wykorzystywanych. Wspomniałeś na początku o load balancerach. Zanim powiesz o tych waszych load balancerach, powiedz może nie wszyscy są zaznajomieni, czym w ogóle load balancer jest i jaką rolę pełni, co ma za zadanie, jaki problem rozwiązuje. Tak, to dobre pytanie, bo tak w zasadzie wydaje się, że każdy wie, co to jest load balancer, no bo przecież jest load balancerem, tak, jakby load balansuje. Natomiast ja nawet często na spotkaniach, jakby to też mnie nauczyła ta praca tutaj, że te nasze założenia co do stanu wiedzy jakby osób, z którymi rozmawiamy, nie zawsze są słuszne i jakby to oczywiście nie jest jakby zarzut do nikogo, tylko trzeba jakby wziąć to pod uwagę i gdzieś ten stan wiedzy czasami wyrównać. Ja nawet czasami pytam się na spotkaniach, czy każdy wie, co to jest load balancer i nie zawsze to odpowiedź jest tak, oczywiście, bo nie wszyscy te rozwiązania używają albo czasami nawet wiedzą, że gdzieś one istnieją, ale nie do końca wiadomo, po co one są. Po co właściwie jest ten load balancer. Znaczy load balancer jakby historycznie to jest produkt, może inaczej powiem, celem wdrożenia load balancera jest przede wszystkim zapewnienie wysokiej dostępności aplikacji i komfortu pracy użytkownika w aplikacji. Nazwa load balancer wywodzi się bardziej z tego, że kiedyś to było urządzenie pracujące, takie bardziej urządzenie typowo sieciowe, pracujące na tej warstwie trzeciej, czwartej, rozrzucające ruch sieciowy do serwerów aplikacyjnych, bez jakby wnikania w to, co w tym ruchu jest, co to jest za aplikacja, co tam się w niej dzieje. I stąd też często ten produkt, te urządzenia typu load balancer są często właśnie pod opieką zespołów sieciowych u naszych klientów w różnego rodzaju organizacjach, co nie do końca jest w tej chwili słuszne, ale tak historycznie wychodzi, że load balancery były też jakby wszyscy znamy wiodącego dostawcę rozwiązań sieciowych tutaj na naszym rynku i ten dostawca chociażby load balancery kiedyś montował w przełącznikach, także to siłą rzeczy musiał być produkt sieciowy i trafiał do zespołów sieciowych. Zresztą tak też ja się tymi produktami zajmowałem.
Jakby przez całą swoją karierę z różnymi producentami miałem do czynienia i jakby z różnymi wersjami tych produktów miałem do czynienia. Natomiast ten load balancer się dosyć rozwinął przez ostatnie naście lat, tak, bo historia nasza, jeśli chodzi o Citicsa, no to jest to początek lat 2000. Wtedy było przejęcie takiego produktu jak NetScaler. Pojawił się Citic NetScaler. Zresztą ta marka NetScaler jest taką chyba, którą najbardziej jest jest chyba dobrze kojarzona, jakby od wielu lat funkcjonująca. W tej chwili formalnie już jej nie ma, natomiast ona cały czas się gdzieś tam przewija i czasem jeszcze nawet gdzieś tam w dokumentacji się uda na nią trafić, bo w tej chwili się to nazywa Citic ADC, tak? ADC, czyli Application Delivery Controller. To ma oznaczać to, że ten load balancer już troszkę robi więcej niż tylko load balancing, stąd ta nazwa Application Delivery, ponieważ będąc tym urządzeniem, które jest stawiane z punktu widzenia jakby ruchu sieciowego przed naszymi zasobami, przed naszymi serwerami aplikacyjnymi, to urządzenie ma w pewnym sensie kontrolę nad tym ruchem, tak? Czyli po pierwsze ono oczywiście rozrzuca ruch na poszczególne serwery aplikacyjne, tak żeby to obciążenie serwerów było wyrównane, natomiast też przede wszystkim monitoruje, jak te poszczególne serwery działają na bieżąco, tak? W momencie, kiedy któryś serwer z jakiegoś powodu tam nie odpowiada na te requesty, które do niego trafiają lub odpowiada gorzej od innych, no to jest on wyjmowany z tej puli aktywnych serwerów i użytkownicy nie są tam kierowani po to, żeby z ich punktu widzenia wszystko działało dobrze. Będąc w ścieżce tego połączenia też load balancer jest w stanie zbierać wszelkiego rodzaju metryki związane z ruchem sieciowym, eksportować je na zewnątrz, co pozwala na bardzo dokładne monitorowanie, analitykę tego ruchu, też na dowolnej jakby warstwie sieciowej, bo mówię historycznie, oczywiście trzecia, czwarta warstwa to jest jedno, ale z czasem te rozwiązania zaczęły rozumieć protokoły aplikacyjne, w szczególności protokół HTTP i taką analitykę bardzo dokładną również na warstwie HTTP load balancer może robić i też kontrolę tego ruchu, biorąc pod uwagę informacje z warstwy 7 czy z warstwy HTTP też możemy robić. Tak więc tutaj się pojawiają kolejne zastosowania związane chociażby z Web Application Firewallem, czyli ochroną aplikacji webowych, związane z uwierzytelnianiem dostępu do tych aplikacji, czyli wszystkie protokoły uwierzytelniania też często ta funkcjonalność jest zdejmowana z serwerów aplikacyjnych, z aplikacji i przenoszona chociażby na load balancer po to, żeby odizolować, zapewnić jakby uwierzytelnienie użytkowników, którzy będą się do tych naszych aplikacji dostawać. Jasne. Tak, można by dużo o tym mówić. Dokładnie chciałem to powiedzieć, że sam temat od strony technologii to na dużo obszerniejszy materiał, ale... Tak, jak jeszcze mogę jedną rzecz Jasne, dodać, oczywiście. Bo tak naprawdę load balancery i ten application delivery to jest faktycznie taki obszar, który się troszkę, wydaje się, że przestał się rozwijać, bo w zasadzie to już wszyscy mają, tak? Nawet wszyscy wiemy o raportach Gartnera, o tych takich podsumowaniach Gartnera. Gartner przestał publikować raporty związane z tym obszarem Application Delivery kilka lat temu. W 2017 pojawił się ostatni raport, w którym Citic był właśnie jednym z trzech wiodących producentów. Ponieważ się ten obszar troszkę rozmył, tak? Pojawiły się inne aplikacje, znaczy aplikacje pojawiły się w innych miejscach, tak? Bo Balancer to jest to rozwiązanie takie zazwyczaj fizyczne, które stoi w data center. Natomiast pojawiła się oczywiście chmura, coraz więcej firm korzysta z chmury. Dostawcy chmury publicznej też mają jakieś swoje rozwiązania, nazwijmy to z tego obszaru load balancingu. Pojawiły się, konteneryzacja się pojawiła, tak? I środowiska, i aplikacje uruchamiane w postaci skonteneryzowanej na klastrach takich jak Kubernetes. I tutaj też są jakieś natywne rozwiązania. Stąd też jakby nie do końca ten obszar takiego fizycznego pudełka oddawał całość tego obszaru Application Delivery. I stąd chyba też load balancer nawet w SDN-ach się pojawił, chociażby w NSX-ie, tak? Tam też jest wbudowany i częścią rozwiązania też jest load balancer na potrzeby tego środowiska. Tak, w rozwiązaniach SDN-owych tak, to też jest jakby zupełnie inny obszar, też pojawiają się takie pojęcia jak chociażby service chaining, tak, gdzie mamy urządzenia, jakby wirtualne urządzenia sieciowe, takie usługowe, właśnie jak load balancer wstawiamy gdzieś w te nasze kontrakty między aplikacjami. Tutaj często są wykorzystywane albo wirtualne load balancery, bo chociażby ten nasz load balancer jest dostępny i w wersji fizycznej, i wirtualnej, i skonteneryzowanej, i w chmurze tak samo, więc czy to fizyczny, czy wirtualny load balancer można zintegrować z takim rozwiązaniem SDN-owym jak najbardziej. Też można go zintegrować z rozwiązaniem kontenerowym, tam gdzie jakby cały ten control plane, sterowanie konfiguracją load balancera jest realizowane przez
przez Kubernetes, przez ten engine, który jest tam w środku. Jasne. A powiedz mi właśnie ten tradycyjny load balancer, on częściej ma zastosowanie w centralach firm, w biurach, czy w data center, czy może na każdym z tych obszarów? Jak to wygląda tak z twojej perspektywy? No load balancer zazwyczaj stoi przy serwerach aplikacyjnych, tak? Zazwyczaj jest to data center. Jeśli mamy data center jeszcze, no u nas szczególnie w tym naszym obszarze jednak większość klientów to własny data center posiada. Może też oczywiście być w chmurze, jeśli tam są nasze serwery, tam są nasze aplikacje, to przed tymi aplikacjami stoi lub może zostać umieszczony load balancer. W biurach raczej nie, chyba że mamy jakieś zasoby też takie obliczeniowe gdzieś w tych lokalizacjach naszych rozproszonych w jakichś większych biurach, także jak najbardziej tam też. W biurach to pewnie następna technologia, o której teraz chciałbym Cię wypytać, a więc o SD-WAN. Zakładam, że w biurach. Powiedz mi, bo o SD-WANie słyszymy dosyć dużo ostatnio, dosyć modny i nośny temat. Tak samo jak wszelkie inne rodzaje SDN-ów, no bo też SD-WAN jakąś powiedzmy ewolucją SDN-u jest. Z mojej perspektywy, gdybym tak krótko miał ubrać, czym jest SD-WAN, no takie najważniejsze chyba wyróżniki, no to jest jakieś inteligentne sterowanie ruchem pomiędzy dwoma lub kilkoma łączami i też uproszczone względem takiej tradycyjnej sieci, jaką znaliśmy do tej pory, zarządzanie taką siecią, zautomatyzowane. I to tak mówię, to jest tak z mojego punktu widzenia najczęściej pojawiające się w ramach definicji SD-WAN-u określenia. Powiedz mi właśnie, jak SD-WAN według Ciebie, jaka jest ta definicja, jak Ty to widzisz ze swojej perspektywy? SD-WAN miał przede wszystkim być w stanie pracować na dowolnym łączu, znaczy dowolnym kanale pomiędzy dwoma lokalizacjami. Natywnie miał pozwalać na połączenie się z chmurą, czyli z chmurami publicznymi. Sieć SD-WAN-owa, no to tak jak sam ten komponent SD, czyli Software Defined, jakby definicja tego elementu Software Defined polega na tym, że mamy kontroler, mamy tak zwany orkiestrator, czyli jakby całe rozwiązanie składa się z kilku elementów. Są to urządzenia brzegowe, możemy to nazwać urządzeniami CPE, tak jak to operatorzy nazywają, Customer Premise Equipment. Do tego mamy kontroler, czyli to urządzenie, które propaguje te wszystkie centralne polityki, propaguje nowe wersje oprogramowania, wszystkie reguły sterowania ruchem, propaguje do tej całej sieci, czyli mamy kontroler. I mamy też orkiestrator, czyli system, który zapewnia administratorowi tej sieci możliwość zarządzania całą tą infrastrukturą, monitorowania jej i też definiowania tych wszystkich polityk, które potem do tych urządzeń mają trafić. Ewentualnie automatyzacji, jeśli chcemy, jakby orkiestrator też domyślnie powinien wystawiać jakieś API, tak zwane północne API, po to, żeby do niego był dostęp z zewnątrz, żeby można było też budować własne systemy w oparciu o całe rozwiązanie SD-WAN-owe. Co jeszcze? Na pewno SD-WAN musi być bardziej, takie było zawsze założenie, jeśli chodzi o SD-WAN, musi mieć lepszą świadomość aplikacji. Jakby te nasze klasyczne rozwiązania sieciowe, które znamy historycznie, no zazwyczaj skupiały się no bo tak jak sieć komputerowa powinna, no skupiały się na dostarczaniu pakietów z punktu A do punktu B. To jakby branie pod uwagę tego, co to naprawdę jest aplikacja, jakie są jej wymagania, było takim trochę kolejnym krokiem, który czasami nigdy nie miał miejsca, czyli no gdzieś tam tworzyliśmy te regułki routingu, regułki quality of service w oparciu o jakieś definicje adresów, portów i tak dalej. Natomiast to nie zawsze miało proste przełożenie na to, co to jest za aplikacja i jakie są jej rzeczywiste potrzeby. SD-WAN takie było założenie i jakby tak to dostawcy starają się realizować, miał brać pod uwagę, miał rozpoznawać te aplikacje, miał brać pod uwagę ich wymagania, dostosowywać się do tych wymagań, jakby zapewniać, żeby te aplikacje, każda z nich działała tak jak powinna. Jeszcze jeden aspekt, który tutaj też chciałem wymienić, to jest kwestia no, tej jakby elastyczności, czyli nie wiem, może powiedzieć zwinności tego, jak ta sieć jest budowana i utrzymywana, czyli to się trochę wiąże z tym spójnym zarządzaniem, z tym jednym systemem zarządzania, o którym wspomniałeś. Chodzi o to, żeby ta sieć była łatwiejsza w utrzymaniu,
Chociażby kwestia tego, że urządzenia zazwyczaj SD-WAN-owe pracują w takim modelu zero touch, czyli wysyłamy je na miejsce instalacji, ono się po prostu w uproszczeniu rejestruje, dzwoni do domu, rejestruje się w kontrolerze czy w orkiestratorze, jest wysyłana do niego konfiguracja i ono zaczyna pracować. Także tutaj jakby eliminujemy w jakimś zakresie ten udział wykwalifikowanego personelu na miejscu potrzebnego do tego, żeby to urządzenie zainstalować. Jakby to jest taki, czyli jakby czas uruchomienia lokalizacji w modelu SD-WAN-owym jest na pewno dużo krótszy niż w takich klasycznych rozwiązaniach sieciowych. SD-WAN z jednej strony wydaje się, że tak naprawdę nie robi niczego, czego nie dawało się zrobić do tej pory, tak? Bo przecież dało się przygotować konfigurację, dało się ją wgrać, dało się połączyć z chmurą, to wszystko dało się zrobić, czy nie wiem, robić reguły ruchu, czy reguły quality of service z dokładnością jakby takie aplikacyjne. Natomiast z jakiegoś powodu to często się nie udawało, tak? Albo było to zbyt czasochłonne, zbyt trudne w utrzymaniu i zawsze gdzieś tam to nie do końca działało. Tak? W SD-WANie to wszystko ma po prostu działać, taki jest przynajmniej cel. I też jakby pierwsze doświadczenia mam takie, że da się to zrobić, tak? Że faktycznie jest naprawdę sporo zalet rozwiązania SD-WANowego w stosunku do klasycznego takiego podejścia sieciowego. Są pewne rzeczy tak technicznie, których w naszym rozwiązaniu, na przykład CTX-owym, jest sporo takich rzeczy technicznych, które nie byłyby realizowalne wcześniej na klasycznych rozwiązaniach sieciowych w oparciu o to takie typowe technologie sieciowe, czy o te takie klasyczne protokoły routingu, czy protokoły tunelowania, bo tutaj mamy własne rozwiązania, które robią troszeczkę to lepiej. No tak, i jakby doświadczenie jest takie, że faktycznie SD-WAN może nie w każdym przypadku, ale w wielu przypadkach naprawdę jest w stanie jakby spełnić ten cel takiego jednego systemu budowy sieci, prostego w utrzymaniu, który pozwala naprawdę na elastyczną budowę tej sieci, elastyczne skalowanie tej sieci i uniknięcie problemów, które często te sieci WAN sprawiały, czy uniknięcie jakiegoś tam wstawania w nocy po to, żeby sprawdzić, co się dzieje z jakimś routerem i dlaczego tam nie ma dostępu do jakiejś lokalizacji, bo tutaj to drugie łącze zapasowe faktycznie się przełączy i użytkownicy w zasadzie nie powinni tego w ogóle zauważyć. Z tego, co się zorientowałem, na rynku jest ponad 20 producentów, którzy mają w swojej ofercie, powiedzmy, nie wiem, czy rozwiązania SD-WANowe, ale na pewno SD-WANem je nazywają, tak? Powiedz mi, czy w tym waszym rozwiązaniu jest coś, ono charakteryzuje się czymś specjalnym względem konkurencyjnych rozwiązań? Są w nim wdrożone jakieś innowacje, których nie znajdziemy u innych, czy jest to właśnie takie standardowe i najbardziej zgodne z definicją rozwiązanie? Jak to wygląda? Ja nawet jak ostatnio, tu wspomniałeś o 20%, ja w ostatnim raporcie Gartnera, który przeglądałem, bo wyszedł właśnie chyba parę tygodni temu tegoroczny raport, jest mowa o 80 producentach rozwiązań SD-WANowych, także ta liczba jest spora. Natomiast też ten rynek się już powoli konsoliduje, także jest sporo przejęć i to się porządkuje w dużej mierze. Tak, rozwiązania różnią się od siebie w szczegółach. Znaczy, tak jak się patrzy na taką ogólną prezentację, co robi SD-WAN, to w zasadzie robi to, o czym żeśmy mówili, o czym ty wspomniałeś, o czym ja wspomniałem przed chwilą. Taki jest cel i w zasadzie każdy mówi o tym samym, natomiast różnice są w szczegółach i różnice są spore. Można powiedzieć, że producenci SD-WAN-u, rozwiązań SD-WANowych jakby pochodzą z różnych historii, tak? Czyli tak jak my, CTX przez wiele lat dostarczył rozwiązania do optymalizacji WAN-u, tak? Czyli takie klasyczne optymalizatory WAN-u, kompresja do duplikacja ruchu, czyli jakby skupialiśmy się na tym application performance, na tej jakości dostarczenia aplikacji, bo taki był cel optymalizatora, żeby te aplikacje działały lepiej nawet na słabym łączu. Jakby taka jest historia. Do tego teraz dokładamy tą warstwę, nazwijmy to, wirtualizacji sieci, do tego dokładamy te nowoczesne systemy zarządzania, ten zero touch deployment i tak dalej, i tak dalej. Jest trochę producentów takich typowo sieciowych, tak, którzy zawsze robili routery, czyli ten routing, switching, to jest ich jakby historia i tutaj zazwyczaj posługują się dalej tymi klasycznymi protokołami sieciowymi, tyle, że robią to lepiej, szybciej, bardziej elastycznie, bo też jest założona do tego ta warstwa wspólnego kontrolera czy orkiestratora. Jest trochę na tym rynku SD-WANowym firm, które wywodzą się bardziej z security. I to jest też taki dosyć mocny trend. Wspominałem o tym terminie SASE.
to się wydaje, będzie taka ewolucja SD-WAN-u. Jakby ten termin SASE to jest no, chyba najbardziej tak naprawdę gorący w cudzysłowie temat, jeśli chodzi o rynek IT teraz. Jakby najwięcej się o nim mówi. Ja ostatnio byłem wirtualnie na konferencji tak zwanej SD-WAN Summit, bo tam Citrix był między innymi sponsorem. Ja wspierałem trochę, że tak powiem, tą naszą budkę na tej konferencji. I ten SD-WAN Summit już w tym roku się nazywał SD-WAN and SASE Summit, także tutaj widać, że coś jest na rzeczy. I to jest bardzo, bardzo no, szerokie pojęcie. Dobrze, wracając do historii, czyli mamy jakby dostawców pochodzących z różnych historii, z różnych produktów się wywodzących. Jest też rzeczywiście trochę takich dostawców, którzy zauważyli, że ten SD-WAN teraz nagle, parę lat temu w końcu ma szansę zaistnieć, bo wydaje się, że już oczekiwania klientów są na tyle silne, że ten produkt powinien wypalić, powinno się pojawić zainteresowanie, powinien się zacząć sprzedawać. Także już klienci mają dosyć chyba trochę, tak jak powiedziałem, no, to wszystko dało się zrobić wcześniej, tak? Ale to było na tyle trudne, że mało komu się to udawało. Więc ten produkt gotowy, który te wszystkie te zalety w końcu dostarczy, ma szansę się sprzedać. Więc pojawiło się trochę startupów, które de facto robiły tylko SD-WAN, tak? Czyli skupiły się na tym, żeby zrobić tą rewolucję na rynku sieci rozległych. No i te startupy w dużej części zostały przejęte potem przez tych takich typowych graczy. Część z nich przetrwała i faktycznie buduje swoje produkty i rozwija je dalej. Wracając do pytania o to, czym się nasze rozwiązanie różni, tak jak też powiedziałem wcześniej, wszystkie te produkty niby robią to samo, natomiast diabeł tkwi w szczegółach, także gdzieś tam w tych fundamentach, jeśli chodzi o podstawy działania, działa to trochę inaczej niż inne. My akurat, ponieważ zawsze się skupaliśmy na jakby jakości dostarczenia aplikacji, tak, czy to dotyczy SD-WAN, to też jest trochę jakby cel, znaczy to też zawsze był bardzo ważny aspekt, jeśli chodzi o chociażby wirtualne desktopy i aplikacje, to też zawsze był ten protokół, który jest optymalizowany po to, żeby te aplikacje działały jak najlepiej. Więc tutaj te rozwiązania sieciowe są jakby takim naturalnym rozwinięciem tego podejścia. Więc tutaj kładziemy na pewno bardzo duży nacisk na ten application performance. Jak się wczytasz, czy jak widzowie się wczytają w ten ostatni raport Gartnera, do niego jest dostarczany taki dodatkowy raport krytyczne zastosowanie, czyli critical competencies, jeśli chodzi o WAN. I tam jest bardziej szczegółowe są podziały, jakby jak który produkt został oceniony. I tutaj, jeśli chodzi o application performance, rozwiązanie Citrixowe jakby zajęło pierwsze miejsce, jeśli chodzi o wszystkich vendorów. Także tutaj widać, że to nasze podejście się sprawdza. Jakbyśmy weszli bardziej szczegółowo w to, jak to działa, bo de facto to z tego wynika, no to pojawiają się właśnie takie aspekty jak to, że my te wszystkie łącza, które mamy podłączone do naszych urządzeń SD-WAN-owych, traktujemy jako taki jeden wirtualny tunel, ale robimy to z dokładnością do pojedynczego pakietu, czyli tutaj każdy pakiet może być wysłany inną ścieżką. Wszystkie wszystkie łącza, które są dołączone, są cały czas monitorowane, czyli każdy pakiet jest jednocześnie próbką, która sprawdza, jaka jest jakość tego łącza, tam jest opóźnienie, jaki jest poziom strat, jaki jest jitter. To wszystko jest cały czas mierzone i system cały czas przelicza te metryki po to, żeby w każdej chwili być w stanie wybrać najlepsze łącze do dostarczenia danego pakietu. Także tutaj jest to robione na tyle dobrze, no w zasadzie wydaje się, że najlepiej jak się da, no bo jakby nie da się tego zrobić lepiej, tak, no i nie da się szybciej zareagować na awarię, bo trzeba ją jakoś wykryć. My ją wykrywamy już po kilku pakietach, które dojdą do nas z opóźnieniem, czy dojdą pomiędzy urządzeniem, dojdą z opóźnieniem. I tutaj faktycznie z punktu widzenia działania aplikacji, czy użytkownika, który gdzieś tam na przykład rozmawia tak jak my teraz rozmawiamy przez wideo, czy działa na tym wirtualnym pulpicie, czy cokolwiek innego robi, w zasadzie awaria łącza jest niezauważalna. Tak? Ja wiem, że to każdy vendor pokazuje, że tam można przeciąć ten kabel i to działa, natomiast no, my to robimy w dziesiątki milisekund. Tak naprawdę jest to faktycznie nie do zrealizowania. A do tego można dołożyć takie rzeczy techniczne, których no, nie dawało się zrobić wcześniej faktycznie, jak chociażby duplikacja pakietu. Tak? Że jeden pakiet wysyłamy 2 ścieżkami. No to w sieciach komputerowych to zawsze było takie trochę tabu. No nie można wysłać 2 kopii pakietu, nie? Bo przecież to nie będzie działać. W SD-WANie można. Jakby ta technologia wirtualizacji tego kanału pomiędzy 2 lokalizacjami powoduje, że możemy wysłać 2 kopie pakietu 2 ścieżkami i to urządzenie po drugiej stronie no, dostarczy jedną z nich do odbiorcy. Tak, że nawet jeśli mamy jakąś awarię tego połączenia w locie, to nawet ten pakiet w locie nie zginie, bo jego druga kopia zostanie dostarczona. Tak? I system będzie, weźmie pod uwagę, nawet jeśli te ścieżki mają różne opóźnienia czy różne przepustowości, weźmie pod uwagę te różnice w opóźnieniach, wyślę te pakiety w takim momencie, żeby one doszły na tyle blisko siebie, żeby dało się te
ten cały flow poskładać potem, żeby te pakiety doszły do odbiorcy w odpowiedniej kolejności. Także tutaj to jest moim zdaniem zaleta tego naszego podejścia, że ten application performance jest faktycznie na najwyższym poziomie. No tu jest jeszcze trochę innych technologii, aż może bez wnikania w szczegóły. A jeszcze jedna rzecz, która jeśli chodzi o nasze rozwiązanie, to jest na pewno integracja, to co zawsze Citrix robi, jeśli chodzi o rozwiązania sieciowe, no to jest to, że dołożyliśmy do niego jakby taką natywną integrację z naszymi wirtualnymi desktopami i aplikacjami, tak? Czyli ponieważ desktopy wirtualne są dostarczane, to jest jakby nasz protokół ICA, czy tak szerzej teraz nazywany HDX, także on tutaj jest natywnie rozpoznawany przez urządzenia SD-WAN-owe i też no, jest brana, ten protokół, no, żeby dostarczyć wirtualny pulpit, to nie jest tylko, to nie jest jakby jeden flow, tak? Na tym pulpicie dzieją się różne rzeczy, mamy obraz, mamy przekierowane urządzenia, takie jak klawiatura, myszka, czasami mamy tam też połączenie wideo, chcemy coś wydrukować, chcemy przesłać pliki, to wszystko są jakby w ramach tego naszego protokołu HDX, to są takie podkanały i one de facto powinny mieć różne priorytety i teraz SD-WAN rozpoznaje, co jest w którym kanale, jaka jest klasa, jaka jest ta klasa, do której kolejki ten ruch ma trafić, czyli w ramach nawet jednego wirtualnego pulpitu inną kolejką, w sensie takim kolejki na urządzeniu WAN-owym, inną kolejką dostarczamy chociażby wydruki czy transfer plików, a inną dostarczamy to, co powinno być interaktywne, jak chociażby klawiatura czy myszka, czy chociażby transmisję wideo. Także SD-WAN Citrixowy jakby w pełni integruje się z naszymi rozwiązaniami po to, żeby też praca w wirtualnych desktopach, w wirtualnych aplikacjach przez sieć SD-WAN-ową była jak najbardziej komfortowa. Jasne, super. Pytałem o takie najczęstsze use case'y, takie miejsca, gdzie stosowane są load balancery, tak w 2 zdaniach jeszcze tylko odnośnie właśnie SD-WAN-u. Gdzie SD-WAN tą swoją adopcję szczególnie znajduje? W zasadzie każda organizacja, która ma mniej lub bardziej rozproszoną strukturę, czyli ma jakieś lokalizacje, te oddziały okręgowe, czy jakieś tam punkty, sklepy, jakieś tam zdalne lokalizacje, czyli ma de facto sieć rozległą, może stosować sieć SD-WAN-ową po to, żeby zobaczyć, czy faktycznie w ich przypadku te zalety będą warte zainteresowania i przyniosą im jakieś korzyści. Na pewno takim dosyć mocnym punktem, który powoduje, że SD-WAN ma większy sens, jest chociażby chmura publiczna. Tak? Oczywiście z chmurą można się połączyć w ten czy inny sposób. Można budować tunele IPsec-owe, można budować łącza takie dedykowane, jak tam Express Route czy Direct Connect. Natomiast SD-WAN jest z tego wszystkiego, wydaje się, naprawdę najłatwiejszym i najbardziej efektywnym chyba sposobem dostępu. Tak? Urządzenie wirtualne uruchomione w chmurze staje się po prostu częścią naszej sieci WAN. Jakby działa od razu. Jakby nic nie trzeba robić, to jest jakby kolejna lokalizacja. To też jakby był jeden z fundamentów, wspominałem o tym wcześniej, jakby założeń tego, czym SD-WAN jest. Tak? No SD-WAN ma natywnie wspierać chmurę. Tak? Lokalizacja w chmurze publicznej jest jakby kolejną naszą lokalizacją. I tutaj jakby wszystkie te nasze polityki sterowania ruchem, bezpieczeństwa, to wszystko jest realizowane w ten sam sposób. Także chmura na pewno jest dosyć mocnym czynnikiem, który powoduje, że warto przyjrzeć się rozwiązaniom SD-WAN-owym. No tam, gdzie mamy chociażby lokalizacje, w których jakość łączy, które są do dyspozycji, jest nieco niższa niż byśmy chcieli, tam SD-WAN pozwala naprawdę dosyć dobrze sobie tym zarządzić, wykrywać te awarie, przełączać, reagować bardzo szybko na jakieś zakłócenia, jakby agregować te wszystkie dostępne łącza w jedno, tak żeby komfort pracy był jak najwyższy. Stąd takie, może to są niszowe zastosowania, ale mamy takich referencyjnych klientów, akurat nie w Polsce, którzy chociażby używają tego rozwiązania na statkach, które gdzieś tam pływają przy brzegu, tak? I jest kilka modemów podłączonych do różnych operatorów. No i SD-WAN cały czas korzysta z tych, które w danym momencie, w danym kawałku linii brzegowej działają najlepiej. Także takie lokalizacje, w których ta jakość jest niższa, gdzieś tam są na mniej zurbanizowanych terenach, na pewno to jest kolejny aspekt. Super. A możesz wymienić kilka takich z Twojego punktu widzenia najbardziej wyraźnych korzyści biznesowych z kolei z zastosowania właśnie technologii SD-WAN? Trochę już na to pytanie odpowiedziałem w pewnym sensie, tak? No bo to są jakby te fundamenty tego, skąd się SD-WAN wziął i do czego ma służyć, tak? Po to, żeby ta sieć działała lepiej. Mamy po to, to żeby uproszczenie automatyzacji, tak? Zapewne idzie za tym, jeżeli wykwalifikujemy ludzi, którzy będą potrafili to obsłużyć, no to będzie ich potrzebnych mniej niż w przypadku rozwiązań, zakładam, tradycyjnych, tak? No bo też mimo dużej skali
no to będzie automatyzacja jakaś tego wszystkiego i to, co powiedziałeś, ten Zero Touch Deployment. Coś jeszcze przychodzi Ci na myśl? Na początku jak SD-WAN się pojawił, to też się mówi o tym, że dzięki SD-WANowi zrezygnujemy z tych drogich łączy MPLS-owych i przejdziemy na tańszy internet. Więc ta redukcja kosztów tutaj wydawało się kiedyś, że będzie kluczowa, natomiast to nie do końca tak wyszło, ponieważ łącza MPLS-owe też po prostu staniały dzięki temu. Więc tutaj ten aspekt oszczędności na samych kosztach transmisji pewnie nie jest zbyt duży. Natomiast oszczędności są gdzie indziej, na pewno właśnie to, co wspominałeś, czyli w utrzymaniu, czyli w tym narzucie związanym z pracą potrzebną do utrzymania takiej sieci. Tak? Tutaj wiele rzeczy jest, ten SD-WAN zawsze jest rozwiązaniem, który ma ten centralny element zarządzający. Tutaj nigdy nie wchodzimy na poszczególne urządzenia, przynajmniej tak jest w naszym rozwiązaniu, żeby coś tam sobie przekonfigurować. To wszystko jest sterowane centralnie. Zawsze mamy ten model taki z tak zwanym źródłem prawdy, tak, source of truth, czyli ten centralne repozytorium konfiguracji i ta konfiguracja zawsze jest spójna, zawsze jest taka jak na kontrolerze. Tutaj nic nam się nie rozjeżdża, nic nam się nie psuje, nikt nam nic nie grzebie w konfiguracjach urządzeń docelowych. Wobec tego jest dużo mniej tych awarii związanych chociażby z błędem ludzkim. Sam kontroler też potrafi wychwytywać pewne problemy, pewne błędy, które ewentualnie operator by wykonał i ostrzega o tym, że ta konfiguracja nie zadziała, bo tutaj się pomyliłeś w adresie. Tak? Te adresy na końcówkach są niespójne, wobec tego ta konfiguracja nie zadziała i jakby nie pozwalam ci jej wdrożyć. Więc siłą rzeczy kontroler też pozwala uniknąć pewnych błędów i powoduje, że na koniec jest mniej przestoju w pracy sieci, mniej czasu potrzebnego dla administratorów, dla osób, które utrzymują tę sieć na pracę z nią. Także wszystko jest łatwiej. Mniej jest też awarii, tak, ponieważ możemy się automatycznie jakby szybko przełączyć na łącza dostępowe. Wszystkich łączy używamy w takim trybie active-active. Użytkownicy nam mniej rzeczy zgłaszają, czyli nie obciążają naszej pierwszej linii wsparcia, tak dzwoniąc do nas czy pisząc maile, bo po prostu nie widzą o tych awariach. My oczywiście wiemy o nich, bo kontroler nam to sygnalizuje, natomiast nie przekłada się to na obciążenie chociażby naszego helpdesku, ponieważ dla użytkownika nic się nie zmieniło. Także to są takie aspekty. No i szybkość wdrożenia, to ten Zero Touch, o którym powiedziałeś, to jest jakby taki szczegół, można powiedzieć, implementacyjny. Natomiast faktycznie jakby uruchomienie lokalizacji tam, gdzie organizacja jest taka, gdzie tych zmian trochę jest, pojawiają się to nowe punkty, no na pewno uruchomienie nowej lokalizacji jest tutaj dużo łatwiejsze niż w takim klasycznym podejściu sieciowym. I też jakby mniej obarczone ryzykiem błędu, tak? Bo można było oczywiście przekonfigurować router, wysłać go na miejsce i on tam powinien zadziałać. No, problem się pojawia, jak żeśmy się pomylili, tak? I nagle teraz nie wiadomo, co zrobić, czy dostać się tam konsolą, coś poprawić, czy wysłać go z powrotem. No tutaj tego problemu nie ma, bo urządzenie się łączy do kontrolera, do orkiestratora, dostaje konfigurację, jeśli nawet coś jest nie tak, o ile system pozwoli nam tutaj zrobić błąd, no to możemy po prostu wysłać ponowny. Byle tylko był tam jakiś internet, byle to urządzenie jakby zainstalowane było w stanie dostać się do kontrolera sieci. Jasne. Gdzieś jeszcze weryfikując też portfolio Citrixa, czymś takim przeczytałem czy usłyszałem jak optymalizatory WAN. To jest to samo co load balancer w tym przypadku, czy to jest oddzielny produkt? Powiedz w dwóch zdaniach, może już nie rozwijajmy tego wątku tak mocno jak SD-WAN-u, który no jednak był tutaj jest całym spektrum technologii tak naprawdę, ale powiedz coś o tych optymalizatorach. Tak, ja o optymalizatorach WAN-u wspominałem, bo jakby tutaj jest też historia Citrixa, jeśli chodzi o te sieci rozległe. Optymalizator WAN, no takie urządzenie, które gdzieś tam montowaliśmy na dwóch końcach połączenia pomiędzy lokalizacjami w sieci WAN, po to, żeby ona trochę jakby usprawniało nam dostarczanie aplikacji w tej sieci, czyli optymalizowało, czyli to, co urządzenie robiło przede wszystkim, to są takie rzeczy jak kompresja ruchu, deduplikacja ruchu, kompresja ruchu oraz w pewnym sensie modyfikacja działania, takiego domyślnego działania protokołu TCP, tak, ponieważ protokół TCP, jak każdy, kto tam sieciami się trochę interesuje, ma taką charakterystykę, że jest bardzo wrażliwy stara się unikać problemów, więc tego bardzo spowalnia w momencie, kiedy problemy się pojawiają. Natomiast optymalizator troszkę jakby nadpisywał to domyślne działanie TCP, dążąc do tego, żeby jednak to pasmo dostępne było jak najbardziej wykorzystywane, czyli to spowolnienie było mniejsze. Tak jakby przyjmowaliśmy kontrolę nad stosem TCP, zresztą taką typu optymalizatory właśnie w ten sposób się jakby znajdowały w sieci po pewnych flagach ustawionych w nagłówkach TCP. Widziały, że ten ruch można optymalizować. Czyli kompresja ruchu, po to, żeby było mniej danych do przesłania, deduplikacja, czyli zamiast przesyłać pełne dane, przesyłamy jakieś wskaźniki do pamięci po to, żeby to drugie urządzenie jakby wiedziało, o które dane nam chodzi, i modyfikacja z TCP po to, żeby
jak to się mówi technicznie, ten protokół był bardziej optymistyczny, tak? Nie miał takiego podejścia, że trzeba spowolnić o połowę w momencie, kiedy awaria w sieci się pojawiła, tylko to spowolnienie było mniejsze i przyspieszenie potem było też szybsze. A jak to dzisiaj wygląda? Optymalizator to jest oddzielny produkt, oddzielne urządzenie, load balancer to jest oddzielne urządzenie i urządzenia do obsługi SD-WAN-u to też są osobne appliance'y, czy to możemy dostać w formie jednego boksu, pudełka, appliance'u fizycznego, wirtualnego? Powiedz tutaj, żeby można było sobie teraz to wyobrazić jakoś tak, urealnić. Optymalizatory WAN-u, takie typowe tylko do optymalizacji WAN-u jeszcze mamy w ofercie i chyba jeszcze producenci to w jakiejś tam sprzedają. Natomiast to jest taka technologia, która jest w pewnym sensie schodząca. Jakby nie ma tu już tutaj dużo nacisku na rozwój tych produktów. To z wielu rzeczy wynika, chociażby z tego, że jakby jakość działania sieci jest coraz lepsza. Ja znam, że ci wejdę w słowo, znam takie akurat bardziej z backupowego środowiska sytuacje, gdzie zastosowanie tego optymalizatora przy dobrze działającej sieci wpływało wręcz negatywnie, tak? No bo te dane trzeba było po jednej stronie przeliczyć i po drugiej stronie trzeba było przeliczyć i to generowało większe opóźnienia niż sprawna sieć. Ale zakładam, Dokładnie tak może być, no bo chociażby ta kompresja, o której wspominaliśmy, którą to urządzenie ma wykonać, no jest operacją, która zajmuje jakiś czas, czyli powoduje nam wzrost opóźnienia. Więc się może okazać, że narzut związany z kompresją jest niższy niż korzyść z tego, że przesyłamy mniej danych, tak, ponieważ ta sieć jest na tyle pojemna, że nawet jakbyśmy przesłali pełną porcję danych, to i tak będzie szybciej niż spakowanie tego do mniejszego kawałka i przesłanie tego mniejszego kawałka przez sieć. Więc to może być dokładnie efekt taki, jak opisałeś. I faktycznie takie rzeczy się teraz zdarzają. Tylko też same aplikacje, same protokoły, z których aplikacji korzystają, też są teraz bardziej zoptymalizowane. Nie są aż tak gadatliwe, jak były kiedyś. Wobec tego tych round tripów jest wymienianych. Dużo nacisk jest na to jakby we wszystkich aplikacjach. No. Chociażby ewolucja HTTP przez kolejne wersje do tej najnowszej, czy ewolucja stosu TLS-owego powoduje, że jakby wszyscy staramy się eliminować te round tripy po to, żeby te aplikacje działały jak najlepiej i jakby to powoduje, że optymalizatory jako optymalizatory stają się troszkę już niepotrzebne, co nie znaczy, że nie ma miejsc, gdzie one się sprawdzą, no bo tak jak też mówiłem, nie w każdej lokalizacji to łącze jest dobre i czasami optymalizator może się tutaj przydać. Pytałeś o to, czy to są osobne urządzenia, czy to jakoś się łączy jedno z drugim. Mamy w tej chwili to, co my robimy, ponieważ jakby nasza historia to jest, trochę są te optymalizatory, jeśli chodzi o sieci WAN, to ten komponent optymalizatora WAN cały czas jesteśmy w stanie dostarczyć na rozwiązaniu SD-WAN-owym. Tak? Może to być jedna z funkcji, którą ten SD-WAN będzie realizował, czyli poza tym, że zwirtualizujemy sieć, zapewnimy jakby tą agregację wszystkich połączeń i monitoring, przełączanie ruchu i tak dalej. Możemy też tutaj jakby dołożyć ten komponent optymalizatora po to, żeby on jeszcze dodatkowo to spakował, zduplikował i przed przesłaniem przez tą sieć już zwirtualizowaną SD-WAN-ową. I tutaj się pojawia w pewnym sensie też load balancer, bo jak popatrzymy już na budowę tej platformy, która to realizuje, czy na te większe urządzenia, które mają ten komponent SD-WAN-owy i wirtualizatora, to tutaj często się pojawia jeszcze jedna wirtualna maszyna, która jest właśnie load balancerem, która rozrzuca ruch pomiędzy tymi optymalizatorami WAN-owymi. Ale to już tak bardzo, bardzo głęboko wchodzimy w budowę tych urządzeń. Czyli generalnie tak, SD-WAN i WAN Optimization to jest faktycznie zbliżony obszar, bo to jest sieć WAN i to jesteśmy w stanie dostarczyć na jednym urządzeniu SD-WAN-owym, bądź uruchomić to w takim trybie dwuurządzeniowym, czyli mamy urządzenie SD-WAN-owe i ściśle zintegrowane z nim urządzenie osobne do optymalizacji WAN-u, ściśle zintegrowane, czyli zarządzane z poziomu jednego systemu zarządzania, jednego tego naszego orkiestratora. Czyli widzimy to wszystko w jednym GUI, tak? Czyli mamy jakby ten single pane of glass, do którego tak zawsze wszyscy chcemy dążyć, więc tu SD-WAN w pewnym sensie dostarcza w jakimś zakresie ten pojedynczy ekran do kontroli wszystkiego. Load balancer, czy ten nasz Citrix ADC, to już jest troszkę co innego. Zazwyczaj, tak mówię, to jest inny obszar. Tu nie mówimy o sieci WAN-owskiej, mówimy o dostarczeniu aplikacji, czy czymś, co stoi w data center przed naszymi serwerami aplikacyjnymi. Jako taką ciekawostkę mogę sobie powiedzieć, że ponieważ my dostarczamy też takie spore load balancery, czy takie dosyć mocne maszyny, z warstwą wirtualizacji, z tym naszym hypervisorem, o którym też żeśmy chwilę rozmawiali, to na tej naszej platformie, to się nazywa SDX, czyli taki platforma taka Service Delivery, też możemy uruchamiać wirtualne instancje SD-WAN-owe na przykład. Tak? Więc w pewnym sensie możemy dostarczyć urządzenie, które zrealizuje wszystkie funkcje, będzie jednocześnie load balancerem i jednocześnie SD-WAN-em. A to jest takie niszowe zastosowanie, natomiast też faktycznie nawet będziemy chyba właśnie, ponieważ teraz będziemy niedługo zaczynać, mam nadzieję, już
pierwsze takie całkiem spore wdrożenie w Polsce SD-WAN-u i tam właśnie taki scenariusz będzie realizowany, tak, ponieważ był klient, który miał naszą platformę load balancera, właśnie taką z funkcjonalnością wirtualizacji. Jednym z tych węzłów centralnych będzie odpalony na tym load balancerze jako taki zapasowy kontroler sieciowy. Także tak, to jest taka ciekawostka. Takie rzeczy też jesteśmy w stanie zrealizować. Jasne. Jeszcze chciałem Cię zapytać, jak z Twojej perspektywy, oprócz oczywiście Twojej odpowiedzi takiej, że wszystkie, to powiedz mi przede wszystkim z tych wymienionych przez Ciebie dzisiaj z Twojego obszaru produktów, które uważasz szczególnie na naszym rynku w Polsce w najbliższym roku, dwóch będą takie szczególnie rozwijane i na które widzisz największy potencjał rozwoju? Wiesz co, ja bym tutaj nie zakładał, że w Polsce jest jakoś inaczej niż na całym świecie. Pewne różnice są, jakby to też pracując z czasem później nieco po prostu. Czasem jest później, tak, czasem faktycznie pewne rzeczy pojawiają później, chociażby ta chmura publiczna, która faktycznie, u nas ta adopcja jest wolniejsza. Natomiast myślę, że to się zmieni jakby z różnych powodów. Jeden powód to jest taki, że ta pandemia chyba pokazała, że chmura jest pewnym rozwiązaniem problemów chociażby skalowalności czy dostępności tych zasobów. A dwa, że mam nadzieję, że doczekamy się w końcu regionów chmury publicznej tutaj lokalnych, tak? Bo ci najwięksi gracze mają się u nas pojawić i myślę, że to będzie taki element, który przyspieszy wdrażanie tych technologii chmurowych u nas w Polsce. Chociaż też to nie jest tak, że w Polsce tych chmury nie ma, bo czasami jak się rozmawia z wieloma firmami, to się okazuje, że oni tak naprawdę już są dawno w chmurze. Na pewno większy opór jest w tych największych firmach, bo one też mają najwięcej zasobów, mają własny data center, gdzie to wszystko działa, zawsze działało, więc jakby po co to zmieniać, tak? Jakby ta chmura wtedy nie do końca się opłaca, nie do końca ma sens. I skoro ta chmura się pojawia, no to myślę, że SD-WAN tutaj na pewno jest tą technologią, która ma szansę dosyć mocno zaistnieć na polskim rynku. Chociażby właśnie z tego powodu, że trzeba będzie do tej chmury się połączyć, ale też myślę, że już też na polskim rynku widzimy pewien jakby niedobór osób do pracy, jakby kwalifikowanych ludzi do utrzymania naszych systemów i tutaj wszystkie te technologie, które pozwalają uprościć to, w jaki sposób zarządzamy naszą infrastrukturą, będą jednak miały większe zainteresowanie, tak? Bo to już nie jest takie proste, że zatrudnijmy 3 inżynierów, żeby oni utrzymali naszą sieć WAN, tak? Bo jakby nie do końca jest ich skąd wziąć, tak? Tutaj myślę, że SD-WAN na pewno się w ten trend wpisze. No i zobaczymy, jak się będzie kształtował ten świat po pandemicznym, tak? No bo tutaj nie ma co ukrywać, że dostawcy, jakby klienci nasi, czy klienci, duże firmy, muszą jakoś się przygotować jakby tak zakładamy, że będą się w jakiś sposób przygotowywać na ewentualne podobne scenariusze w przyszłości. Być może w ogóle zmienią swój sposób funkcjonowania, także o tej pracy zdalnej dużo się mówi, że to w ogóle być może wszyscy możemy pracować zdalnie, bo prawie wszyscy, być może nie, także tutaj pewnie jakieś będą scenariusze hybrydowe, natomiast ta infrastruktura musi być do tego przygotowana i tutaj SD-WAN też wbrew pozorom może mieć sens, chociażby mamy też takich klientów w Europie, którzy używają SD-WAN-u jaką tą końcówkę w home office tak zwanym, także tam, gdzie mamy po prostu urządzenie zainstalowane w domowym biurze i to w szczególności w połączeniu z innymi technologiami Citrixem pozwala faktycznie zrobić takie wirtualne, znaczy takie zdalne środowisko pracy w zasadzie na dowolnym komputerze w dowolnym miejscu. Co do load balancera, to ja tutaj myślę, że na pewno rośnie znaczenie tych kwestii związanych z bezpieczeństwem aplikacji. Także tutaj ochrona aplikacji webowych, czyli ten WAF, ale nie tylko WAF, bo też tak szerzej rozumiana ochrona przed atakami DDoS, przed botami, czy te rzeczy, które load balancer i również te nasze usługi chmurowe związane z ochroną aplikacji realizują. Myślę, że też jest coraz większe zainteresowanie tym obszarem i tutaj, ponieważ wiele firm, tak ja przynajmniej widzę, pracuje ma te load balancery u siebie, ale często są to jakieś rozwiązania open source'owe, utrzymywane, że tak powiem, własnymi siłami. Widzę coraz większe zainteresowanie tym, żeby jednak przejść na rozwiązania komercyjne, ponieważ one po prostu mają większe możliwości. Jest też jakieś wsparcie, które za tym stoi. Tak, w kwestiach bezpieczeństwa to wiadomo, że tutaj tak trzeba być na bieżąco, ktoś musi tego pilnować i tutaj ten vendor jest takim dostawcą, który może te rzeczy realizować. Tak, ciężko jest to wszystko utrzymać tak w stanie up to date tylko i wyłącznie własnymi siłami. Zwłaszcza jeśli to jest coraz bardziej krytyczne. Także te dwa obszary, jakby SD-WAN i bezpieczeństwo aplikacji, to są takie najbardziej, jakby powiedziałbym, przyziemne zastosowania, które myślę, że będą tutaj miały spore Mocno
potwierdziłeś też taką moje zdanie na ten temat, mimo że ja akurat osobiście w technologiach vanowych się nigdy nie specjalizowałem, natomiast no, gdy tylko jakby usłyszałem o SD-wanie, to taka żaróweczka mi się zapaliła i automatycznie też kolejna myśl, chmura publiczna, no to tak, to jest temat który już znajduje swoją adopcję, już ma swoje zastosowanie i pewnie będzie się to popularyzowało w najbliższych latach. Chciałem Cię jeszcze zapytać, jeżeli ktoś byłby zainteresowany troszkę zgłębieniem wiedzy, oprócz oczywiście no, możliwości kontaktu z Tobą, to jakie są jeszcze źródła dotarcia do tych informacji, do jakiejś dokumentacji, do może jakichś online'owych zasobów tych technologii, tych rozwiązań, o których dzisiaj wspomniałeś? Tak, ja oczywiście zachęcam do kontaktu czy to ze mną, czy z innymi przedstawicielami Citrixa, czy z partnerami Citrixa. Tak? Jeśli chodzi o partnerów, to na naszej stronie można znaleźć listę partnerów, jest lokalizator, jakby ich specjalizacje, to jakby tak jak u każdego innego wiodącego producenta w tej branży. Mamy oczywiście, natomiast jest oczywiście dokumentacja, no tam dokumentacja jest takim, powiedziałbym, no już źródłem, jak już chcemy coś zrobić, tak? No to tam jest napisane, jak to się robi. Żeby tak poznać trochę bliżej ofertę, ponieważ też tutaj robimy nagranie na YouTubie, no to mamy oczywiście kanał YouTube'owy, jak też wiele firm i tutaj jest sporo fajnych materiałów. Potwierdzam, zaglądałem, bardzo tak, ciekawy. Jest trochę materiałów takich krótkich marketingowych, demonstracji, jak pewne rzeczy w pewnych produktach są realizowane, ale mamy też takie nagrania z naszych własnych konferencji, no bo też Citrix organizuje konferencje i zarówno taką jakby dla klientów, jak i taką bardziej techniczną dla deweloperów. Miała miejsce niedawno właśnie taka konferencja Citrix Converge, i tam jest taki bardzo techniczny content, jeśli chodzi o pracę z naszymi rozwiązaniami. To jakby te konferencje zawsze są łączone, czy to dotyczy zarówno kwestii tego obszaru wirtualizacji, czyli tego end-user computing, jak i tej części sieciowej. Także tutaj jakby trzeba to też brać pod uwagę. Także polecam YouTube'a i polecam nagrania z konferencji. Mi to zawsze się jakby dobrze sprawdzało, jeśli chodzi o jakby poznawanie tych technologii. Mamy też, ponieważ sporo się teraz mówi dzisiaj może mniej o tym mówiliśmy, ale o kwestiach związanych z automatyzacją, zwłaszcza w obszarze data center czy z kontenerami. Mamy też nasze repozytoria na GitHubie, których też polecam zajrzeć. Jak się wejdzie na GitHub łamane na Citrix, to tam są nasze repozytoria. I to w szczególności jeśli o ten obszar konteneryzacji, integracji load balancera ze środowiskami kontenerowymi, tam jest to wszystko bardzo dobrze wyjaśnione. Są i te nasze te komponenty, które są potrzebne do wykonania tej integracji, jak i pewne, powiedziałbym, tutoriale, tak, jak to uruchomić. Także tam jakby GitHub też jest takim kolejnym źródłem wiedzy, który coraz częściej się pojawia jako właśnie źródło wiedzy o technologiach danego producenta. To może się umówmy, że te wymienione, przynajmniej te 3, a więc namiary na ciebie, no sorry, sam powiedziałeś, namiary na ciebie, namiary na Citrixowego YouTube'a, namiary na Citrixowego GitHuba zamieścimy w opisie pod tym materiałem, żeby osoby zainteresowane mogły się skontaktować lub właśnie te informacje zdobyć. Mamy jakby zmierzając do końca, to też taką może dla niektórych wręcz najciekawszą część, bo mamy konkurs, prawda? A żeby było ciekawiej, to mamy jeden konkurs, a drugi, no ciężko nazwać konkursem, aktywność, w której są gwarantowane nagrody, ale nazwijmy to konkurs z gwarantowanymi nagrodami. Ja najpierw powiem o tym pierwszym, bo udało mi się tutaj od Kuby dostać specjalnie dla naszych widzów 3 pary słuchawek takich z mikrofonem, bardzo ciekawych. I będzie bardzo prosta możliwość ich uzyskania. Ci, którzy mają ochotę na takie słuchawki, to prośba o napisanie w komentarzu pod tym wideo na YouTubie, która z wymienionych technologii, a może z technologii Citrixowych, o której dzisiaj mniej powiedzieliśmy, jest dla Was, jest dla Ciebie szczególnie interesująca. Napiszcie to proszę w komentarzu. I z tych odpowiedzi, z tych najciekawszych odpowiedzi ja wybiorę 3 osoby i skontaktuję się z nimi, do których
te słuchaweczki polecą. Natomiast wiem, że no tutaj Kuba mocno powalczył i przygotował dla Was coś też wyjątkowego, bo w zasadzie każdy, kto weźmie udział w tej aktywności, nagrodę dostanie. Ale tutaj oddaję głos Kubie. Kuba, powiedz więcej, co przygotowałeś. Tak, także my tutaj, ponieważ sporo żeśmy mówili o tej technologii SD-WAN-owej i też nie ukrywam, że tak jak mówiłem, myślę, że te rozwiązania mają spore szanse dosyć mocno zaistnieć w najbliższym czasie na rynku. Chcielibyśmy też trochę poznać opinię, jakby stan rynku, jeśli chodzi o osoby tutaj w Polsce. Stąd przygotowaliśmy taką krótką ankietę, gdzie można się podzielić informacjami o tym, jak do SD-WAN-u podchodzicie, jakby podchodzą widzowie. My te informacje zbieramy i za wypełnienie takiej ankiety jest również przewidziana nagroda, jakby też te same słuchawki, o których Marcel przed chwilą wspominał. Dla pierwszych 25 osób, które taką ankietę wypełnią i pozwolą na kontakt ze sobą, czyli jakby pozwolą na zebranie tych danych, takie słuchaweczki będą również przesłane. Natomiast dla osób, które nie zdążą się zmieścić w tych 25 pierwszych, mamy różne inne drobiazgi, mamy kubeczki SD-WAN-owe, mamy skarpetki SD-WAN-owe, także tutaj dla każdego coś się znajdzie. Taka ankieta, link do niej znajdzie się też również pod materiałem, także zachęcam do udziału w niej, podzielenia się informacjami o swoim zainteresowaniu technologiami SD-WAN-owymi. No tak, i to w zasadzie tyle. Okej, super, świetnie, dzięki tam bardzo. Oczywiście, jeśli jakby też jednym z pytań jest jakby chęć spotkania z nami tutaj, bliższego przyjrzenia się tej technologii, także oczywiście jeśli ktoś chciałby spotkać się indywidualnie, to proszę to zaznaczyć w tej ankiecie i takie spotkania będziemy wtedy organizować. Bardzo fajnie. To jeszcze nałóżmy na te nasze propozycje konkursowe jakieś ramy czasowe. Powiedzmy, że zarówno jeżeli chodzi o te komentarze, a więc o tą moją część, to będzie do końca roku i rozumiem, ankieta też będzie aktywna do końca roku, no chyba że takie tysiące, miliony ludzi się zgłoszą, no to po prostu do momentu, aż ankieta będzie, link będzie aktywny, tak? Jeżeli przed końcem roku link będzie nieaktywny, no to znaczy, że zabrakło. Tak, że skończyły nam się nagrody. Tak. Skończyły się nagrody, tak. Oby tak było, chociaż myślę, że wystarczy dla wszystkich. Także tak, dokładnie tak jak powiedziałeś, ankieta do końca roku ma wisieć. Pierwsze 25, także tutaj zachęcam, żeby to jak najszybciej wypełniać dodatkowy bonus, a dla wszystkich pozostałych coś tam też, jakiś drobiazg się na pewno. Super. Mało jest teraz okazji do spotkania się przy różnego rodzaju konferencjach, do odwiedzenia stoisk producentów, więc no chociaż to niech będzie na otarcie łez dla osób zainteresowanych branżą IT, dla osób zainteresowanych nowoczesnymi technologiami. Cóż, dobiegliśmy do końca. Dziękuję Ci, Kuba, bardzo za bardzo ciekawe też informacje dzisiaj przedstawione. Ja też się dużo dowiedziałem i cóż, mam nadzieję, że zobaczymy się jeszcze w przyszłości, może przy okazji bardziej technicznego materiału. Zobaczymy też, jakie będzie tutaj naszych widzów, że tak powiem, feedback i zainteresowanie może jakimś konkretnym tematem. Wtedy mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Tak, ja też dziękuję bardzo za spotkanie. Fajnie, że udało się do niego doprowadzić i że miałem okazję tutaj poopowiadać trochę o naszych technologiach. Też ja jestem jak najbardziej otwarty na to, żebyśmy się jeszcze kiedyś spotkali i być może przyjrzeli się, która jest z tych technologii bardziej szczegółowo, ale to też jestem sam ciekaw, co jest bardziej interesujące. Zobaczymy, jaki tutaj będzie odzew i jakby w którą stronę ewentualnie tutaj moglibyśmy pójść. Także dziękuję bardzo i dziękuję wszystkim widzom. Jasne. Ja też jeszcze raz dziękuję. Zachęcam do subskrypcji kanału, do obserwowania. I cóż, widzimy się w kolejnym materiale.